Witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak z muszelek i piórek zrobiłam łapacz snów. Tu pokażę krok po kroku moje zmagania. Chciałam się przyznać, że jest to pierwszy mój łapacz snów tego typu, więc bardzo miło mi będzie, jeżeli w komentarzach lub ewentualnie na grupie Facebooka Kaka Handmade pod tym filmem umieścisz swojego łapacza snów i swoje wskazówki, jak go wykonałaś. Zaczynamy. Gromadziłam do zrobienia trochę więcej rzeczy niż wykorzystałam, ale są tu piórka, złoty brokat, dwa rodzaje muszelek, duże i mniejsze z dziurką, drewniane koraliki różnej wielkości, obręcz, sznurek i druty. Całą pracę zaczęłam od przylepiania do muszelek z dziurką piórek pojedynczo. Użyłam tu kleju Magic albo bezpośrednio, albo za pomocą wykałaczki nakładałam do środka muszelki i po wetknięciu piórka drugi raz na wierzchu. Od góry na muszelce zostawiałam dziurkę, a przylepiałam piórko od dołu. W taki sposób potraktowałam wszystkie muszelki, jakie miałam. Piórek parę mi zostało. Odłożyłam wszystkie przylepione piórka z muszelkami na bok do wyschnięcia, a wzięłam się teraz za zrobienie zaczepu na obręczy. Miękkim drutem owinęłam kawałek miejsca, gdzie zostawię wypustkę na zawieszenie, na gwóźdź. I zakończyłam również jeszcze mały odcinek, owijając tym drutem. U mnie w efekcie tak to wygląda. Teraz całość obręczy owinę sznurkiem. Tutaj dla zabezpieczenia początku oblepię klejem obręcz i sznurek. Kleju nie żałuję, ze względu na to, że i tak tutaj jeszcze będę dolepiać do tego sznurka inne rzeczy, a sam sznurek ma mi po prostu pomóc przy umocowywaniu muszelek, żeby to się lepiej przylepiło i żebym miała pewność, że się trzyma. A co do drutu, niestety nie mam takiej pewności. Tu krótko pokazuję najlepszą formę, jaka mi pasowała do owijania obręczy, trzymając oczywiście między kolanami. Oblepiłam jeszcze klejem i czekam na wyschnięcie. A w międzyczasie będę kończyć moje piórka, bo już wyschły. Są dziurki. Do tych dziurek będę chciała nawlec koraliki różnego rodzaju. Tu mam próbę, czy mi klej będzie trzymał muszelkę przy tym sznurku. Przygotowuję sobie teraz sznurek. Chcę, żeby był
cieńszy, więc go rozdwajam. Bo ma mi on przejść przez tą dziurkę. Przewlekam, zawiązuję. Przewlekam teraz koralik. Również go zawiązuję. Ok. I jeszcze dodatkowo jeden mały koralik, który też przewiązuję. Nitkę ucinam sobie mniej więcej na tą długość, gdyż tutaj będę przywiązywać moje piórka. Poprzyczepiane wszystkie. Teraz będę mocować je do okręgu. Tu chciałabym zawiązać na dole ale nie do samego końca, koralik przy, tylko trochę, żeby zwisało. Do dużej muszelki przylepiam również 3 piórka, by stanowił mi jako pióropusz maskujący otwór na gwóźdź. Aby moje piórka nie były przywieszone chaotycznie, staram je się teraz rozmieścić tak, by miały jakiś sens. Czyli najdłuższe powiesiłam u dołu, zwracając uwagę na kolory piórek. Tutaj po bokach również zwracam uwagę na rozmiar i kolor piórek, które będę zawieszać. W taki sposób rozkładam sobie całą robotę na tym okręgu. A dopiero później resztę przywiązuję. Powiązane wszystkie. Teraz staram się poobcinać na trochę krótsze nitki,
gdyż je przykleję do obręczy, ale nie muszą być aż takie długie. I teraz klejem przyklejam, tak by po pierwsze zamaskować nitki, drugie by te zawieszki były w tych miejscach, w których ja chcę. Czyli rozmieszczone równomiernie na całej długości. I poprzyklejam te nitki, które odstają, również do obręczy. Trochę to będzie trwało i na pewno będę miała z tym zabawy. Bardzo pomocne są mi tutaj wykołaczki. Dwoma sobie przysuwam, dolepiam, a nie brudzę przy tym palców. Przylepiam również muszelki. Później jeszcze z drugiej strony będę poprawiać nitki, które będą odstawały. A tu przylepiam muszle. Naokoło. Na samej górze doczepiam muszelkę z pióropuszem. Tak to wygląda. I widok z tyłu. Dodatkowo każdą muszelkę przy obręczy zabezpieczam klejem na gorąco. Daje mi to większą stabilność i pewność tego, że te muszelki będą się trzymać dłużej na tej konstrukcji. Oczywiście w tym czasie też kontroluję, czy żadna niteczka mi jeszcze nie odstaje. Tak się prezentuje w tej chwili mój łapacz snów. Tu wysycha jeszcze. Dodatkowo pomyślałam, że mogłabym pomalować końcóweczki muszelek na złoto, złotym brokatem. W tym celu rozrobiłam klej z wodą, żeby nie była taka gruba warstwa, i dosypałam brokatu, ale jeszcze dodatkowo samym brokatem po tym kleju przeciągnęłam pędzelkiem. W efekcie trochę porozsypywałam, ale wygląd jest taki. I mój łapacz snów gotowy do powieszenia na ścianę. I to tyle na dzisiaj.
Mam nadzieję, że ta propozycja własnoręcznego wykonania łapacza snów Ci się podoba. Jeżeli podobają Ci się również inne moje prace, proponuję subskrypcję. Zachęcam również do dania mi kciuka w górę i komentarza. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i oczywiście zapraszam po więcej.